Kazia i Kaziczki, witam Was i pozdrawiam z centrum w Plymouth. Cóż mnie skłoniło do tak desperackiej decyzji, aby przyjechać do miasta? Przyjaźń, po raz kolejny. Umówiłam się z moją drogą przyjaciółką Feresztę, która jest dziewczyną z wielkiego miasta, wszak urodziła się w Teheranie, także zawsze kiedy się umawiamy, ona chce się umawiać w mieście, więc jestem. Idę na spotkanie. Troszkę spóźniona, jak zwykle, bo pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. No dobra, Kazik może być spóźniony, ale Kazik nie przychodzi z gołymi rękoma, bo oto tutaj w tej torbie mam perski chlebek Barbarii, który już kiedyś piekliśmy razem na live'ie. Po raz kolejny go upiekłam dla mojej przyjaciółki. Jak będzie klimat do nagrywania, to nagramy ceremonię wręczenia chlebka. Resztę umówiłyśmy się w kawiarni Costa. Tylko problem polega na tym, że w centrum Plymouth są 3 takie kawiarnie. Koniec końców zadecydowałyśmy, że spotkamy się w galerii, więc za chwilę będziecie świadkami historycznego wydarzenia, bo oto dobrowolnie wejdę do galerii handlowej. To będzie chyba jakiś 3. raz w ciągu ostatnich 5 lat. No dobrze, już prawie przechodzimy przez drzwi. Jesteście na to gotowi? No ta galeria tutaj to jest takie centrum kultu. Weszliśmy. Żyjemy. To jest centrum kultu weekendowego. Dzisiaj jest środa, więc da się tutaj przejść, ale w weekend to nie daj Boże. I opowiem Wam ciekawostkę. Kiedy desperacko szukałam pracy, otrzymałam pracę w tym sklepie za mną, M&S, Marks & Spencer. Jednak z uwagi na lokalizację i z uwagi na to, że sklep znajduje się w największej galerii w Plymouth, nie zdecydowałam się tej pracy podjąć, bo nie wyobrażałam sobie tutaj spędzać 8 godzin każdego dnia. Gadać do siebie, do aparatu. Na zewnątrz nie można. Wyobraźcie sobie, że pewien uprzejmy ochroniarz już mnie o tym poinformował i zapytał: Have you got the permission to film in the mall? No nie mam żadnej permission, chyba że taką, to sobie sama ją dałam. Także kochani, czekamy na Feresztę. Fereszta się troszkę spóźnia. Ja oczywiście, jak to baba, też się spóźniłam. Także uciekło nam już pół godziny naszego spotkania, a czas, wiecie, czas jest cenny, no niestety, tak się ułożyło. Ja biegłam tutaj z wywalonym wzorem, no bo ludzie się nie zmieniają mimo wszystko. Oczywiście wszystko na ostatnią chwilę. A tu Fereszta nie pisze, że ona też się spóźni jeszcze bardziej. Także czekamy na Feresztę, na moją drogą, kochaną przyjaciółkę. Co Wam zamówić w międzyczasie, co? Ja to chyba latte dzisiaj, tak od rana. Mamy latte. Oj, wybór to pewnie jest znaczny tych kawek. Jaka dla Was kawa? Czarna, latte, cappuccino. Chociaż Włosi mówią, że cappuccino nie powinno się rano pić. Dopiero po południu pije się cappuccino. Cóż tu Wam zamówić, kochani? Składajcie zamówienia w komentarzach. Miejmy nadzieję, że Fereszta się niedługo pojawi. Jak to, Kazik, przyszłyśmy dzisiaj sobie z Feresztą do kawiarni ze swoim własnym chlebem. So that's Barbarii bread. Chlebek Barbarii, który upiekłam dziś rano. Bardzo proste składniki, jak na każdy chleb. Mąka, drożdże, woda i sól. I trochę magii. Fereszta tak się ucieszyła z chlebka, że właśnie dzwoni do swojej rodziny i filmuje i rozmawia ze swoją siostrą i zdaje relacje. Smakuje! Wróciłam już z miasta, to było bardzo miłe spotkanie, bardzo fajne i mimo, że obie się spóźniłyśmy i miałyśmy tylko godzinę na ploteczki, to w zupełności nam wystarczyło, żeby sobie opowiedzieć, co robiłyśmy w ciągu ostatnich miesięcy. I powiem Wam, mam taką refleksję, nie ukrywam, że listopad, grudzień to był dla mnie taki czas trochę takiego zagubienia wewnętrznego, powiedzmy. Ale spotkawszy się z moją przyjaciółką, kiedy ona mi zapytała mnie, no co się u Was działo, co robiłaś, jakie masz plany na ten rok, jak zaczęłam jej tak o tym wszystkim opowiadać, co się stało, co się wydarzyło, o tym McDonaldzie, o tej nowej pracy, o moich uczniach na Skype, pomyślałam sobie, kurczę, dobrze to wszystko wyszło, dobrze się to wszystko ułożyło i mam nadzieję, że idzie w dobrym kierunku.
Utwierdziłam się po rozmowie z moją przyjaciółką, która nadal pracuje w koledżu, że bardzo dobrze postąpiłam, odchodząc z tamtej instytucji, bo sprawy, które miały się kiepsko, kiedy odchodziłam, teraz mają się już bardzo źle. I doszłam do wniosku, że gdybym została, byłabym dzisiaj dokładnie w tym samym miejscu, w którym byłam rok temu, 2, 7, 8. A tak to wiecie, ahoj przygoda. Także to było bardzo miłe spotkanie. Polecam wszystkim spotkania ze znajomymi, z przyjaciółmi. Nawet godzinka naprawdę wystarczy, żeby podzielić się swoimi jakimiś refleksjami, spostrzeżeniami. I to jest niesamowite, jak nasze życie wygląda w oczach innych, wiecie? Nie mówię to o jakimś udawaniu albo chwaleniu się, ale w momencie, kiedy zaczynasz wypowiadać na przykład to, co zrobiłaś w ciągu ostatnich tygodni, jakie masz plany, nagle nabierasz innej perspektywy. Całkowicie innej. No, Diesel, chodź. Teraz jesteśmy na spacerku z Dieslem, bo zaraz jedziemy. A gdzie jedziemy, to opowiem wam w kolejnej scenie. No chodź, Dieselek, chodź na trawkę. No chodź na trawkę. Nagrywa się? Nagrywa. Jest takie dzisiaj ostre słońce, że prawie nic nie widzę pod słońce, ale dobra, nagrywamy. Dokąd dzisiaj jedziemy? Jedziemy na kolejny przegląd Talbota. Dlaczego robimy kolejny przegląd Talbota? Przecież jest dopiero styczeń, a przegląd mamy do końca września. No bo przecież od lutego... Chodź, Diesel. Od lutego będziemy mieszkali w Talbocie. Talbot będzie naszym domem po raz kolejny. I nie będziemy w stanie jechać na przegląd pod koniec września, bo będziemy pracować wtedy. No i będziemy mieszkać w kamperze. Jak możemy pozbyć się naszego domu na kilka dni? Także robimy przegląd już teraz, żeby mieć go do kolejnego stycznia. No i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, że podbiją nam ten przegląd bez problemu. A trzymajcie kciuki i będziemy sobie wtedy mogli spokojnie pracować do listopada. Niewykluczone, że w listopadzie zrobimy już trzeci przegląd w tym roku, bo przecież chcemy spędzić zimę w Hiszpanii, a będziemy mieli wolne do marca. Nie chcemy znowu się śpieszyć z powrotem na styczeń, tak? Także trochę to skomplikowane, no ale mam nadzieję, że to ogarniemy. No i nie mamy wyjścia po prostu. Tak to już jest z tymi przeglądami. Wiecie, jak to wygląda z powrotem. Pamiętacie, że spieszyliśmy się w tym roku z wyprawy, żeby właśnie zdążyć na przegląd, więc chyba to jest jedyne wyjście, żeby to ogarnąć w naszej bieżącej sytuacji. 3 przeglądy w ciągu roku. No takiego przeglądu dokładnego to kamper chyba nigdy nie miał w swojej 30-letniej karierze. Znacie ten kadr, co? Znacie go bardzo dobrze. Tak, jedziemy naszym Talbotkiem do Cornwalli, na naszą ulubioną stronę mostu. Co to za włos? Włosy się nie zmieniają, zrobiły się tylko dłuższe. Widać, jakie długie? Moje włosy są magiczne, skręcają się tak, że nawet nie widać, jak są długie, ale są długie, wydłużyły się, a to znaczy, że minęło kilka miesięcy od czasów, kiedy regularnie kręciliśmy dla was nasze wypady Talbotem, bliższe i dalsze. Jedziemy do Cornwalli, przed nami słoneczko, mam nadzieję, że to dobry znak. Będziemy was informować na bieżąco o postępach naszego kolejnego przeglądu. Powiem wam szybciutko, że według prawa w Anglii taki przegląd techniczny można sobie robić tak często, jak wam się upodoba, nawet co miesiąc. Co prawda on jest ważny przez rok i większość ludzi robi go raz w roku. No bo wiadomo, że jak wyjdzie coś nie halo, no to trzeba naprawiać, a to są koszta. Także jeżeli kupujecie auto i ktoś mówi wam, no moje auto ma jeszcze 6 miesięcy MOT, a wy mówicie, no dobra, ja chciałabym albo chciałbym nowe MOT, czy możesz zrobić nowy przegląd dla mnie, żebym miał po prostu spokój na rok, i ktoś wam powie, o nie, nie wolno, bo jeszcze ma ważny, to jest bzdura, totalna bzdura. Wyobraźcie sobie, że właśnie taka historia mi się przydarzyła, kiedy szukaliśmy auta. Kupiliśmy auto w międzyczasie, małe, to wam pokażę, jak będzie okazja. No i wyobraźcie sobie, dzwoni jakieś tam autko, a facet mówi, no mam jeszcze tutaj pół roku MOT na to auto. Ja mówię, ale ja bym chciała nowe, no bo chcę, po prostu płacę i wymagam. A facet mówi, nie, ja nie mogę, to jest nielegalne, żeby robić nowe MOT, kiedy stare jest jeszcze ważne. To jest po prostu bzdura, nie dajcie się oszukać.
niestety, bo usterka nie jest znaczna. Chodziło o lampę, o przednią lampę, która bardzo słabo świeci i będzie tam trzeba wymienić prawdopodobnie przewód. No, nie ma tragedii, ogarniemy temat i za tydzień nasz Talbot będzie jak nowy na kolejny rok. Z niepokojących sygnałów wiemy, że jedna z takich wielkich sprężyn jest do wymiany. Nie pytajcie mnie, co ona robi. Jest i ma być niepęknięta, a nasza jest pęknięta. Także będziemy próbować znaleźć tę część. Być może wymienimy cały komplet. Jak już będą to rozbebeszać, to może już wszystko naprawimy. Zobaczymy. To nie ma wpływu na mod, ale trzeba to zrobić. No, jak na 30-letnie auto prawie, to chyba nieźle, co? Jedziemy się teraz posilić, a później wracamy do domu. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.